Właśnie stworzyłem swój pierwszy plugin do After Effecta i chciałbym się z wami tym podzielić, bo naprawdę uważam, że jest to rzecz, dzięki której zaoszczędzicie mnóstwo swojego czasu w After Effectie. Właśnie w tym momencie, jak to oglądacie, jest ona dostępna na mojej stronie nows.pl, więc możecie ją od razu sobie obczaić, ale poczekajcie jeszcze do końca, ponieważ powiem wam, jak możecie zgarnąć ją też za darmo. Cały tutorial z instalowania tej wtyczki macie od razu w plikach, dlatego mi się wydaje, że nie będę poruszał tej kwestii. Jednak jak już jesteście w After Effectie, to jedyne co musicie zrobić, jak macie już ją zainstalowaną, to klikacie Window, Extensions i wybieracie Snap FX. Prawdopodobnie ta wtyczka będzie na samym początku wyglądała tak, czyli w takim osobnym okienku możecie sobie ją po prostu zdokować w jakim miejscu tylko chcecie. Możecie sobie ją powiększyć, pomniejszyć, a także wybrać layout jaki chcecie, ponieważ dodałem opcję, gdzie można wybrać sobie layout, jeden z 3 dostępnych. Pierwszy layout to taki podstawowy, który odpala się za każdym razem. Drugi layout to jest bez tytułów, a trzeci layout to foldery, gdzie macie wszystko uporządkowane w danym folderze, jak dodawanie elementów, funkcje i dodawanie efektów. Ogólnie całe clue tej wtyczki jest dosłownie takie, że korzystałem już z podobnych, jednakże w każdej czegoś mi brakowało. Jednak nie mogłem tego zmienić. Dlatego pomyślałem, że stworzę własną i będę ją update'ował też w przyszłości na bieżąco, przez co będzie ona jeszcze i jeszcze lepsza. Teraz pokażę wam kilka funkcji. Na pewno jedna z najlepszych funkcji, jaka jest dostępna, to ustawienie sobie anchor pointu w danym miejscu, gdzie tylko chcecie. Jak widzicie, pozycja naszego obrazu na preview w ogóle się nie zmienia. I jest to naprawdę super, ponieważ w przypadku, kiedy stworzymy sobie nowy tekst, to często ten anchor point jest na przykład, jak widzicie, na dole. Teraz możemy dać sobie go na środek, dać center i mamy go w 3 kliknięcia od razu po środku z anchor pointem też po środku. Kolejną rzeczą jest zakładka Composition. Jest to zakładka, gdzie macie dostępne kilka opcji związanych z waszą kompozycją i na pewno pierwsza, która naprawdę zaoszczędzi wam mnóstwo czasu, to jest po prostu Precomp. Od razu robicie Precomp bez klikania prawy, Pre-Compose i wybieraniu opcji, tylko od razu robi to za was. Oraz kolejną świetną rzeczą jest Undo Precomp, więc jak to wciśniecie, to po prostu wszystko wyjmuje z tego Precompu i daje wam ponownie w to samo miejsce na kompozycji, co naprawdę nieraz wam się może przydać. Nawet w przypadku, kiedy będziecie to mieć różnie ustawione, tak jak teraz, jak dacie sobie Precomp, a później Undo Precomp, tak samo wszystko zachowało się tak jak było wcześniej. Od razu możemy robić sobie nową kompozycję, możemy natychmiastowo importować sobie jeszcze dany frame z klatki w pliku PNG. Jak widzicie, klikamy guzik i od razu mamy nazwę naszej kompozycji i numer klatki, jaki chcemy wyrenderować. Dodatkowo nie musicie już nawet klikać Ctrl+M, ponieważ macie przycisk Export, gdzie jak klikniecie, to od razu przenosi wam wszystko do renderku. Kolejną jeszcze świetną rzeczą, no to jest dodawanie elementów, czyli możecie dodawać sobie na przykład Adjustment Layer, który automatycznie doda się do naszej kompozycji, a także jak macie coś zaznaczone, to od razu da wam go ponad waszą zaznaczoną warstwę, przez co nie musicie w ogóle kropować tego idealnie, ponieważ ta wtyczka robi to już za was. Tak samo w przypadku solid layerów, gdzie od razu nakłada wam też totalnie randomowy kolor i jeśli chcecie go usunąć, to wystarczy, że usuniecie fill. Można też tak dodawać null object, tekst, shape layer, kamerę, a także światło. Też z bardzo przyjemnych funkcji jest kolejna zakładka, czyli Functions, gdzie od razu możecie na przykład wykonywać takie rzeczy jak wycentrowanie sobie całości, tak jak w tym przypadku, oraz kilka takich mniejszych, jak na przykład Duplicate, żeby zduplikować sobie daną warstwę. Wiadomo, jeśli używacie sobie skrótów klawiszowych, to prawdopodobnie nie będziecie używać, jednakże dla osób, co na przykład nie są zaznajomione z After Effectem, jest to naprawdę świetny time saver. Do tego możecie sobie od razu jednym kliknięciem mirrorować wasz obraz. Jeśli przytrzymacie Alt i klikniecie Mirror, to flipuje wam obraz wertykalnie, co naprawdę też przyspiesza wam całej waszej pracy. Do tego przycisk Fit, co od razu fituje wam waszą warstwę do kompozycji. Przycisk Freeze, gdzie frizuje wam waszą klatkę. Split, żeby od razu sobie
zesplitować nasz materiał, a także automatyczny Enable Time Remapping, co też jest naprawdę super opcją, jednakże z tego co zauważyłem, to niestety nie tworzy wam keyframe'ów, przez co te keyframe'y musicie dodawać sobie już sami. Jednakże naprawię to w przyszłych update'ach tej wtyczki. A także zakładka Effects, gdzie możecie dodawać sobie od razu efekty do waszej warstwy, jak na przykład Drop Shadow, Lumetric Color, Gaussian Blur, Transform, Film, Curves, Tint i Hue and Saturation, więc jeśli robicie jakieś bardziej skomplikowane animacje i często używacie tych efektów, to na pewno wam się to przyda. Ta wtyczka jest dostępna dopiero w wersji 1.0, więc naprawdę ma pewnie jeszcze mnóstwo różnych bugów oraz brakujących funkcji, o których nie wiem i które będę na bieżąco naprawiał, i wszystkie aktualizacje będą totalnie darmowe dla tych, co zakupili wcześniej tę wtyczkę. Dlatego płacąc raz, macie też przyszłe update'y za darmo. A jeśli natraficie na jakiś błąd lub macie jakieś ciekawe pomysły na funkcje do tej wtyczki, to też możecie napisać mi na moim Discordzie, czy poprzez zakładkę kontakt, czy nawet na Instagramie w DM-ach. Tą wtyczkę możecie zgarnąć dla siebie na mojej stronie nobs.pl, ale także zrobię dla was tą przyjemność i zrobimy mały konkurs, gdzie jak zostawicie komentarz SnapFX, to wybiorę jedną osobę z komentujących i ogłoszę w następnym filmiku, kto zgarnie tą wtyczkę totalnie za darmo. To by było na tyle. Zostawcie po sobie komentarz, dajcie łapeczkę, wbijajcie na Discorda i siemano. A, i do tych, co oglądają do końca. To jest kod promocyjny lato na minus 15%, gdzie możecie taniej kupić tę wtyczkę.